Dzień dobry, kolejny odcinek i jak widać lekko zimowa aura się zrobiła, to znaczy lekko posypało śniegiem, bo mróz to już od dłuższego czasu i to całkiem spory. Ja na miejscu, a w zasadzie to początkowo we dwóch na miejscu i jak widać coś już powstało przy współpracy. Jakiś czas temu wspominałem, że będę chciał tu zrobić takie małe zadaszenie pod składowane drewno. No drewna do pocięcia i do podziabania jest naprawdę dużo i żeby tego nie przewalać nie wiadomo gdzie, no to tu stopniowo powstaje taka, jakby powiedzieć, budka. Mówię stopniowo, bo to zrobiliśmy we dwóch, czyli tą najgorszą część, która była przy dachu tu wysoko, dobite do tamtych krokwi są takie przedłużki, w zasadzie 3, wzmocnione jeszcze kołkami, no i postawione na tych pustakach, które wcześniej wkopywałem. Ale czemu to nieskończone? No bo jednak będzie zmiana planu i nie będzie tak jak tu planowałem, czyli dotąd, a będzie to jednak dłużej, przy czym ziemia jest teraz tak zmrożona, że po prostu nie da się tych pustaków ładnie wypoziomować, bo ziemia, no kamień i tyle, więc tak na szybko jest to zrobione. Kontynuacja będzie jak troszeczkę odpuści ten mróz, no i po prostu chcę przedłużyć ten Eternit, który tu jest, nie wiem, może dotąd, zobaczymy jak wyjdzie, tak może nawet na 3 pustaki, ale to już następnym razem. Teraz trzeba lecieć do budynku i palić, bo naprawdę zimno. Słychać już i widać, że elegancko rozpalone i dobrze, zamykam więc popielnik, niech pomału ta temperatura zostaje na kuchni i na piecu. Na kuchni grzeje się też krupniczek z mięskiem dla wariaćka. Grzeje, no bo jednak było zimno i on troszeczkę też zmarzł, więc akurat kilka minut na takim piecu to się lekko to podgrzeje. Oczywiście za gorące być nie może. Co dzisiaj? No dzisiaj na pewno trzeba doczyścić te płytki po fugowaniu, bo jak widać brudu zostało co niemiara. I nie wiem dlaczego, no chyba ta szara tak powoduje, że to już 3 razy było zmywane, a ciągle bardzo dużo tego takiego osadu, więc wezmę to chyba na sucho w tej chwili, jakimś ręczniczkiem kuchennym albo szmatką, no i potem jeszcze raz na mokro. Ale ogólnie ta szara fuga, jasno szara, po wyschnięciu, no wygląda całkiem. Zobaczymy jeszcze oczywiście jak będzie prezentowało się, gdy umyję całe płytki, ale ogólnie jestem w miarę zadowolony z wyboru tej fugi. I nawet się pokusiłem, żeby tu na piecu też troszeczkę tej fugi położyć w takich szczelinach, żeby ten kolor się wyrównał. No i ten szary myślę, że ładnie się spasowuje z całością. Ok, to chyba na szybko trzeba to wytrzeć teraz. Elegancko przetarłem na sucho, no i już jest efekt. Tak jak było na mokro, to się mazało i mazało, a na sucho cały ten pył szybko zleciał. Oczywiście na mokro też jeszcze to przemyję, no ale musi mi się woda przygrzać, bo nie będę w zimnej rąk mroził. Także cóż, ale to mogę zrobić sobie i na koniec dnia. Jak wyszło? No ja w sumie jestem zadowolony z tej fugi. A wam? Jak się podoba? Chyba może być, całkiem, co? Oczywiście jak jeszcze ta fuga i płytka będzie domyta, to pewnie jeszcze troszeczkę inaczej nabierze wyglądu, ale ogólnie jest fajnie. Taka szara, momentami ona wpada w lekko szary, no całkiem jak dla mnie. I w sumie co, jak mam też rozpalone na kuchni i tą moją prowizoryczną konstrukcję, to idziemy podłączyć wentylator i zobaczymy, czy tam będzie ciepło leciało. Bo tu gdzie nie palone, to przez te mrozy dosłownie 2 stopnie ciepła, więc w sumie aż jestem ciekaw. Termometr pewnie potem przystawię do samego wentylatora i zobaczymy jak ta temperatura będzie wzrastała. Aha, no miałem w sumie też dzisiaj bawić się w przepychanie, czyszczenie komina i pieca, no ale w sumie jak już rozpaliłem w tym piecu, no to przecież na gorąco nie będę tego robił. Trudno, chowam i następnym razem. A teraz kabelki i trzeba podłączyć to do prądu. Wentylator podłączony, no i jak widać po folii,
coś tam dmucha, ale no naprawdę mam wrażenie, że ten, który był wcześniej, zaraz wam pokażę, o ten właśnie, no zdecydowanie mocniej dmuchał niż o ten kanałowy. Inna firma, może dlatego, nie wiem, czy go nie zwrócę i nie kupię jeszcze jakiegoś innego, zobaczymy. No ale na teraz idziemy zobaczyć, jaka jest temperatura na piecu. Bo z ciekawości postawiłem tu termometr, ale jak widać przekroczyła 50 stopni, więc nie zmierzę tego dokładnie. Chyba że wezmę tak go troszeczkę z boku, no i zobaczymy. A czy tutaj czuć, że to powietrze jest zasysane? No szczerze mówiąc, słabo, bardzo słabo. I nie wiem, czy coś będzie z tego mojego eksperymentu. No ale nic, rura na piec, na szybko w ten sposób, bo oczywiście plastik, więc go nie położę na tej rozgrzanej płycie. No a docelowo na pewno rura metalowa by tu była i spokojnie można by układać. No ale ręką nad kuchnią, no jest wyczuwalne ciepło. Ciekawy jestem, czy słychać. Trochę chyba słychać, że ta wentylacja pracuje. Także gdzie ja mam ten termometr? Zabieram go, no i postawię na wylocie z tego magicznego wentylatora. Więc zobaczymy za jakieś 15-20 minut, ile będzie przy tym nadmuchu. A zaraz, ja zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo ten wentylator miał mieć podwójne zastosowanie. W zimie miał zasysać powietrze z nadpieca, a w lecie z piwnicy, chłodne. No i w tej chwili to chłodne z piwnicy jest niezatkane. Słychać? Słychać jak ciągnie, więc jeżeli zatkam ten otwór, to i z nadpieca będzie mocniej zasysane, no i przede wszystkim cieplejsze powietrze. A w razie czego w sumie ten wentylator można podłączyć też tu i nagrzewać szybciej piwnicę, gdyby taka potrzeba zaszła. No oczywiście, o ile to zda egzamin. No i teraz to zasysanie z nadkuchni jest zdecydowanie mocniejsze. Nie jest co prawda to odkurzacz, no ale już jeden otwór, a nie dwa, bo rozkraczka była tu. Jak widać, ta rura idzie w piwnicę, a ta idzie w stronę pieca. Także na termometrze pewnie za dużo się jeszcze nie zmieniło. Tak jak powiedziałem, wrócę tu za kilkanaście minut. No i teraz też, no takie lekko może ciepła wyleci, ale naprawdę lekko. Trudno powiedzieć. Oczywiście te rury też będą musiały się troszeczkę nagrzać, żeby to powietrze leciało ciepłe. Idziemy dalej, bo jeszcze na dworze jest w miarę widno, a ja mam dwie rzeczy do zrobienia. Jest oczywiście i pomocnik, w zasadzie kierownik robót. Roboty dwie, ale związane w zasadzie z tym samym, czyli znowu płyty meblowe, docinanie i tak dalej. Powiedziałem dwie, bo nie tylko docinanie, ale chcę zamontować jeszcze jeden zawias w drzwiczkach. To są drzwiczki od mojej kuchni, warszawskiej oczywiście kuchni. No i jeden zawias gdzieś już nie wytrzymał, wyłamał się, więc trzeba raz, że go poprawić, a dwa, że zamontować drugi. No i w tym celu oczywiście wiertarka i frez taki 35 mm, żeby zagłębić o ten zawias dopuszkowy, on się chyba nazywa, czy jakoś tak. Zawias wpuszczany, identyczny jak te. Zaznaczone mam już miejsce, więc zaraz sobie to zrobię. A w zasadzie to oczywiście zrobimy. No mam też taki szablon, żeby wiedzieć, gdzie dokładnie wiercić. W sumie wszystkie te rzeczy kosztują parę groszy, a spokojnie można to robić samemu, bez większego problemu. No i rzecz numer dwa, to znowu wyciągnięta ta mała piła, bo mam do zrobienia jedną docinkę. Jak widać, tu jest linia zaznaczona, linia cięcia, no i tą półeczkę muszę troszeczkę skrócić, bo jakoś wyszła za szeroko i jej nie montowałem nie wiem ile czasu, a skoro mam teraz gdzie równo dociąć, no to sobie to po prostu docnę. Ależ jestem zły. Sprzedali mi nie taki frez. Chciałem 35 mm, ten ma 40. Tak wiercę i coś mi się nie podobało, że za blisko tej krawędzi. Przykładam zawias, no i zawias ewidentnie luźny. Wprost mówiłem 35 mm, a nie 40. No i co? Chorobcia, zepsułem teraz drzwiczki. Niby wkręty jeszcze złapią tak naprawdę tą płytę, więc może jeszcze te drzwiczki do odratowania. No luźno, bardzo luźno.
Może jakbym to zalał klejem do drewna, to ta szczelina by znikła. Zrównał to z tym, no i jeszcze może to uratuje. Ale kurczę, jak to trzeba uważać. Zwykle zamawiam w internecie. Teraz na szybko zajechałem po prostu do sklepu budowlanego. Poprosiłem o frez. Nie zmierzyłem. Moja wina, a czyli wina i sprzedawcy, bo mi dał co innego. I moja, że nie zmierzyłem. Przyszedłem po poziomicę, a tu mi coś śmierdzi. No patrzę i zaczęło się topić. Za duża temperatura. No kurczę, coś mi nie idzie w tej chwili. Pół godziny, a dwie rzeczy schrzanione. No, rura to tam pali chodurę. No dobrze, że w sumie tu przyszedłem, że mi się to palić nie zaczęło. Teraz podniosłem to troszeczkę wyżej i mam nadzieję, że już teraz będę zaglądał i się dalej nie stopi. A poziomica na dworze potrzebna. Bo przed montażem muszę sobie jakoś ten zawias w takim razie zrównać z tymi dwoma, więc dosunę go do poziomicy. No i myślę, że akurat dzięki temu będzie wyśrodkowany. Teraz śrubki i przykręcam. Niestety, o ile ta śrubka się wkręciła ładnie, to ta od razu uciekła na skraj po prostu tego otworu. No i ona za bardzo nie trzyma, kręci się w kółko, więc bez kleju na pewno się tu nie obejdzie. No zły jestem strasznie na to, bo zamiast wzmocnić tę konstrukcję i po to też montowałem ten zawias, to po prostu aby narobiłem dziur i bez sensu. Aż strach teraz zaczynać kolejną rzecz, czyli docinać tą płytę, bo trochę się boję, że znowu coś tu nie wyjdzie. No ale próbować trzeba. Dokręciłem prowadnicę w razie czego, żeby mieć naprawdę równe cięcie i żeby nic mnie już nie zaskoczyło. No i dobra, chyba tak mniej więcej będzie. Poprawka 2 mm na zraz na szerokość piły i jedziemy z tym koksem. A co to? Oj, czego to nie łapie? Włączone do gniazdka jest. A, super, nie ma prądu, bo nawet lampka się nie pali. No nie, sprawdźmy bezpieczniki. Bezpieczniki są ok, no ale nawet wentylator zgasł, więc ewidentnie chwilowa awaria z prądem. No kurde, jakiś fatum chyba. Ja już nie wiem, prąd po chwili wrócił, ale w tej chwili czy śmiać się z siebie, czy płakać? Widzicie to? Niby prowadnica była, a jak ja taki ząb zrobiłem? Nie wiem. A na domiar złego to jeszcze złamałem sobie statyw. Więc nie wiem, ale ja chyba dzisiaj już niczego więcej się nie dotykam. Idę coś zjeść i chyba po prostu odpocząć. Minęło z pół godziny albo i lepiej, jak ten wentylator chodzi. No w pomieszczeniu różnicy nie czuć, a na termometrze 3 stopnie. Więc przez pół godziny może 1 stopień tylko to naciągnęło. No bez sensu, no. Efekt porażka, no co tu dużo mówić. W ogóle dzisiaj ta druga część dnia to jakaś taka porażka. Wyłączę to. No ta konstrukcja, którą zrobiłem oczywiście do demontażu, chociaż tu w ścianie nie będę już tego wykuwał, zostaje. Ale no nauczka taka, że jednak albo takie systemy górą, albo musi być mocny wyciąg, no i oczywiście większa średnica, bo to nie zdało egzaminu w ogóle. Ten fragment rury jeszcze może zostawię, ale od tego kolanka tam popiec, no to zdemontuję, bo to nie ma większego sensu. Czy się taki odpływ przyda? Nie wiem, pewnie nie, no ale jak już jest, tak jest. Także kolejne doświadczenie i nauczka na przyszłość. Cóż, obiad zjedzony, więc może teraz pójdzie troszeczkę lepiej. No plan jest taki, żeby też wziąć się za te kable. Jak już zrobiłem porządek, to pomału też ściągać te wszystkie otuliny. Zacząć kable wpychać tam do środka. No i też wyciągać je tu, gdzie są bezpieczniki. Mam nadzieję, że już żadne niespodzianki mnie dzisiaj nie spotkają. No tutaj niby dzisiaj nie będę tego podłączał. Oj nie będę ryzykował. Chcę tylko i wyłącznie pościągać otuliny i gdzieś tam poprzekładać te kable. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło w trakcie zresztą. Nic ciekawego w tym nie było, więc nie nagrywałem, ale kable z otuliny ściągnięte, zostały tak naprawdę gołe przewody.
I cóż, tak to chyba dzisiaj zostawię. Prawie wszystkie udało się te warkocze rozpleść. Zostało tam ze 4 czy 5, ale one są akurat w tej chwili podłączone, a już jest na dworze szarówka, więc musiałem sobie żarówkę zapalić. Jakbym zgasił, byłoby za ciemno, więc dzisiaj wszystkiego nie zrobię. Ale to co? Te, które są podłączone, to już po prostu przy całym sznurowaniu tablicę za jednym zamachem porozpinam. No i będę po kolei podłączał już pod docelowe bezpieczniki. Bo te, które teraz powpinałem, to po prostu tak, żeby świeciło. I cóż, no w końcu mi się coś udało dzisiaj. Tutaj nic nie schrzeniłem i tyle dobrze. I w zasadzie cóż, nie wiem czy zaczynać kolejną robotę patrząc na moje dzisiejsze szczęście. Chociaż końcówka tego dnia już w miarę udana. Ja tak, dzisiaj wcześniej na pewno będę się zbierał, bo mam po drodze jeszcze sprawę do załatwienia. W sumie patrzę na to, bo może bym to wziął, już następnym razem. Raz, że mam sprawę do załatwienia, a dwa, że chciałbym poskładać te szafki, znaczy w zasadzie te płyty, które dzisiaj wiórowe sobie podocinałem, żeby to w Warszawie na niedzielę już mi nie szpeciło. Zawiasy na szczęście jakoś działają i tak jak już teraz na spokojnie myślę o tych rzeczach, które tego dnia się nie udały, to w sumie oby tylko takie pierdoły w życiu nie wychodziły. Nie ma co się przejmować, że tam jakaś deska zmarnowana, krzywo docięta, czy wentylacja nieudana, bo nawiew nie grzeje tak jak powinien. To też jakieś doświadczenia, nauczka, czy po prostu wiedza na przyszłość. A tak jak montuję ten odcinek, to trochę teraz się waham, czy w ogóle Wam pokazywać te drobnice, które robiłem tego dnia, no i to w dodatku nieudane. Sporo osób w ostatnich filmach, w komentarzach pod ostatnimi filmami zwraca uwagę, że w kółko remont i że powoli. No tak, faktycznie tak jest i w sumie tak się zastanawiam, może trochę Wam oszczędzić tych szczegółów i nie pokazywać wszystko tak dokładnie, a tylko same efekty końcowe. Nie opowiadałbym wtedy, nie pokazywał tak dokładnie i nie rozwodził się na przykład nad kablami czy gładzią. No co uważacie? Robić tak, same efekty, czy jednak te szczegóły również? Dajcie znać w komentarzu, jak wolicie. Za każdy wpis oczywiście z góry dziękuję. No i zapraszam na kolejny odcinek. A tak na koniec, to ja też już nie mogę się doczekać wiosny i momentu, jak na siedlisku w końcu się zazieleni. Wtedy będzie co pokazywać, a nie tylko te remonty.